Nazywam się Agnieszka Marczak i witam Was na moim vlogu. Założyłam go, żeby dzielić się z Wami swoimi wieloletnimi przemyśleniami treningowymi, wskazówkami dotyczącymi rozciągania, ale także, by na Waszych oczach uczyć się. Dzisiaj odwiedzam moich hiszpańskich przyjaciół podczas ich obozu treningowego Krav Maga. Zamierzam wpaść na ich trening, podpatrzeć co robią, jak pracują i zaproponować im kilka ćwiczeń usprawniających tak, by stali się jeszcze skuteczniejsi. Podpatruję ich trening na plaży, by dowiedzieć się jak najwięcej. Krav Maga to system samoobrony i walki wręcz, zakładający praktycznie każdy rodzaj ataku ze strony agresora. Do przyswojenia są techniki obrony przed szantażem bronią, nożownikiem, grupą. Na rozciąganie zwykle nie ma już czasu, a przecież dobrze rozciągnięte mięśnie to lepsza wytrzymałość np. na dźwignię czy większy zakres uderzenia. Ale teraz moja kolej, żeby poćwiczyć. Krav Maga jest bardzo różnorodna. Spodziewamy się wszelkich ataków ze wszystkich kątów. Używamy różnorodnych narzędzi. Wysokie kopnięcia również są tu bardzo ważne. Recuerda, Agnieszka, codos muy pegados, secuencias ilógicas, very explosive. Bam, 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 bam. And immediately exit. Okay, super, fantastic. Wow, super, Agnieszka, super. Zdecydowanie wolę szybsze wersje. Jose, jesteś założycielem Delta Krav Maga tutaj w Hiszpanii. Proszę powiedz, jak długo się tym zajmujesz? Profesjonalnie zajmuję się Krav Maga od 9 lat. Jednak moje przygotowania zaczęły się, gdy miałem już 4 lata. Trenowałem różne sztuki walki, jak judo, kickboxing, boks. Te ostatnie 9 lat jest zorientowane typowo na Krav Maga. Dzięki, Jose. Mogę teraz trochę porozciągać swoich uczniów? Yes, of course. Good. Thank you. No to zaczynamy. Uderzenia w Krav Maga są bardzo szybkie, mocne, wykonywane serią, ale często zakres kopnięć mógłby być większy. Aby rozciągnąć silne i pospinane mięśnie nóg, należy pozostać w pozycji przez dłuższą chwilę. Nie zastygaj jednak całkowicie. Co jakiś czas nieznacznie zmień położenie, kąt stopy. Przepracuj kilka scenariuszy tego samego ćwiczenia, tak jak w Krav Maga. To moje ulubione ćwiczenie na rozciągnięcie mięśni przywodzących nóg, potrzebne na przykład do kopnięć bocznych. Przykucnij i zablokuj kolana, pochyl się do przodu. Lubię je, bo pochylaniem można regulować trudność bez dodatkowego sprzętu. Niestety często łatwiej jest je wykonać kobietom. Kolejne ćwiczenie na mięśnie przywodzące i dwugłowe nóg, które warto czasem wykonać. Tylko lepiej nie przesadzać. Ważne, by łydki były prostopadle ułożone do ziemi, a nacisk szedł z góry. A teraz trochę rozciągania okolic nadgarstków, tak by były bardziej odporne np. na dźwignię, by przygotować je do padów i do następnego ćwiczenia. Pamiętacie, jak broniłam się na plaży przed obchwytem z tyłu? Chcę Wam pokazać teraz sposób na zwiększenie zasięgu, w jakim będą pracować w tej technice Wasze łokcie. Rozciągamy klatkę piersiową i przedni akton mięśnia naramiennego. Partie te mogą być przykurczone od treningu bokserskiego i pompek. I jeszcze kilka ćwiczeń na coś, co poprawi Wasze mostowanie, czyli ruch zrzucający przeciwnika podczas walki w parterze. Rozciąganie mięśni zginaczy bioder. Oczywiście siła mięśni dwugłowych uda i pośladkowych też ma tu ogromne znaczenie. Tylko na jednego, wielu agresorów, praca z emocjami, wszechstronność, to jest to, co lubię.
uświadomiłam sobie, jak bardzo brakuje mi regularnych treningów krawki. Oczywiście uważam, że to najlepszy system samoobrony i wszystkim go polecam, a szczególnie paniom. Dziękuję Wam, Jose i Pepe, że mogłam być uczestnikiem tego obozu. Cieszę się, że mogłam Wam coś też doradzić w kwestii rozciągania. Do zobaczenia Muchas wkrótce. gracias por venir, Jessica. Thank you very much. Gracias. Thank you very much.